ćwiczenia, które już mieliście okazję sobie trochę przećwiczyć. Różnych efektów akustycznych jest bardzo dużo. Omówię tutaj kilka takich podstawowych. Punkt pierwszy, echo. Kto wie, co to jest echo? No. Jak dźwięk nas wraca w odbicie. Tak, więc prosta definicja. Echo jest to fala dźwiękowa odbita od przeszkody. Okazuje się, że aby echo usłyszeć, to opóźnienie tego sygnału delta T musi być większe od 100 milisekund. Co to oznacza dla odległość takiej przeszkody? Jak łatwo policzyć, to odległość przeszkody musi być co najmniej 17 metrów, tam z powrotem daje to 34, tak, czyli czas potrzebny do biegnięcia z powrotem do naszego ucha. Dlatego echo słychać w górach, słychać na stadionie, w jakimś dużym kościele. Natomiast jeśli jesteśmy w mniejszym pomieszczeniu, to wtedy fala nadawana się nakłada na tą falę odbitą i słyszymy obie te fale jednocześnie, przy czym ta fala odbita, ona w pewien sposób modyfikuje wrażenia nasze słuchowe i dlatego jest różnica, czy my mówiąc jesteśmy w jakimś tunelu, w studni, czy w jakiejś piwnicy, czy w jakimś pomieszczeniu wyłożonym jakimiś tam matami, czy są meble w pomieszczeniu, czy nie ma. I ten taki efekt, że my jakby jesteśmy w stanie rozróżnić, w jakim pomieszczeniu te słowa są wypowiadane, czy w jakim się rozchodzi dźwięk, taki efekt nazywamy pogłosem. Tak? Czyli pogłos jest wtedy, kiedy czas opóźnienia jest poniżej 100 milisekund i wtedy słyszymy jednocześnie głos odbity z nadawanym. Kolejnym takim efektem jest rezonans akustyczny. Potrzebna nam będzie tutaj całkowita cisza, bo musimy zamknąć okno, bo tam jakieś szumy. Co to jest rezonans? To wiecie, kiedy on zachodzi. Mam tutaj dwa identyczne kamertony. Postawię jeden obok drugiego. Najlepiej sobie te dwa kamertony narysujcie jako notatkę do tego punktu. I uderzę w jeden z tych kamertonów, po czym chwycę go, żeby wyciszyć drgania. No i zobaczymy, co się stanie. O, chwyciłem. A teraz posłuchajcie. Słychać? Słychać, prawda? Jeszcze raz. Tego kamertonu w ogóle nie dotykam. Ten kamerton zaczął drgać. Zobaczcie, jaka jest potęga rezonansu. Sprzężenie, jakie tu występuje rezonansowe, to jest takie. Ten kamerton oczywiście wytwarza pewną falę stojącą tutaj w środku. Falę, która ma węzeł z tej strony. Tutaj ma strzałkę, ponieważ tutaj się to rozszerza i zmniejsza się współczynnik sprężystości. I taki sam słup powietrza zaczyna drgać w tym drugim kamertonie. I te drgania udzielają się tej śrubie, która tam jest w środku, a ta śruba przenosi te drgania na widełki. Tak? Więc kiedy ten rezonans akustyczny występuje wtedy, kiedy mamy dwa rezonatory o takiej samej częstotliwości drgań własnych. To nam wyjaśnia, dlaczego gitara, skrzypce, kontrabas mają coś takiego, co się nazywa pudło rezonansowe. Tak? Fortepian, to są nie tylko struny, gdyby to były same struny, byśmy sobie wstępnęli w samą strunę, no to brzmi sobie tak jakoś niemrawo, a jak mamy pudło rezonansowe, to już brzmi lepiej, tak? Oprócz tego, że ta struna drga, to jeszcze tutaj jak przyłożymy ucho, drga również powietrze w pudle rezonansowym, czyli wszelkie takie pudła, które posiadają instrumenty muzyczne, one są po to, żeby wytworzyć falę stojącą i ten dźwięk się sam podtrzymuje. Jest pełniejszy
głębszy. Kolejny efekt fala stojąca. Fala stojąca, którą pokazywałem Wam już na poprzedniej lekcji. I pamiętacie, ma ona węzły i strzałki. Długość tej fali zdeterminowana jest przez długość ośrodka, w którym się ta fala może rozchodzić. Pokazywaliśmy to na sprężynie. Podstawowa długość to była po prostu długość całej tej sprężyny, ona pierwsza harmoniczna, którą zbliżyliśmy sobie. Potem można było te wielokrotności, te częstotliwości zwielokrotniać. Natomiast długości tych fal to były wtedy odpowiednie ułamki tej długości podstawowej. Otóż wszelkie instrumenty posiadają właśnie coś, co się nazywa rezonator, czyli coś, co drga, to ta struna tutaj. Tu mam tutaj takie urządzenie, które kupiłem sobie kiedyś pod piramidami. Zapłaciłem za to 4 euro. Podobno miało być z pańskiego głosia jakoś tam. Dobra, ale no mam już parę lat i jakiś tu dźwięk wydaje. Więc można sobie zagrać. Zwróćcie uwagę, że im krótsza struna, tym wyższy dźwięk. Dlatego, że częstotliwość podstawowa tego dźwięku odpowiada po prostu długości fali, która wynika z dostępnego obszaru, w którym ta struna drga, tak? Czyli to jest ta podstawowa długość fali. Jakbyśmy teraz jeszcze uwzględnili jaka jest prędkość fazowa fali w tej strunie, z tego możemy obliczyć częstotliwość. No a po czym poznajemy, że to jest właśnie ta rababa, a nie skrzypce. Tak jak pokazywałem na poprzedniej lekcji, oprócz częstotliwości podstawowej generowane są wyższe harmoniczne z różnymi amplitudami. Każdy instrument ma swój własny zestaw amplitud wyższych harmonicznych i po tym poznajemy, jaka jest barwa tego dźwięku. Na czym polega strojenie? Jak ja teraz wezmę tutaj, no zobaczcie, w tej chwili naciskam to miejsce, mam taki dźwięk, teraz tutaj naciągnę, naciskam to samo miejsce, wyższy. Dlaczego? Co ja zrobiłem, kręcę z tymi kołkami? Zmieniłem współczynnik sprężystości ośrodka, a od niego, jak wiadomo, zależy taki parametr, który się jak nazywa? Prędkość fazowa, tak? Przy tej samej długości fali, jak zmienię prędkość fazową, to zmienia mi się częstotliwość. Więc strojenie polega na zmianie współczynnika sprężystości tego rezonatora. Tak więc wszelkie instrumenty posiadają na przykład jakiś tam flet, to akurat tutaj nie działa, ale próbowałem to uruchomić, ale nie naprawdę się udaje. W każdym razie albo drga jakiś słup powietrza w puzonie, trąbce, albo jakaś struna i powstają fale. Przy czym jeśli obszar tych fal jest zamknięty z obydwu stron, tak jak mamy tutaj strunę, no to wiadomo, że tutaj będą w tych miejscach węzły. Jeśli dmucham w trąbkę, trąbka się kończy, zmienia się współczynnik sprężystości na mniejszy. W miejscu, gdzie powietrze opuszcza trąbkę, pojawia się strzałka. Tak? I na tej podstawie można obliczyć, jaka jest długość odpowiedniej fali. Tą długość fali można zmieniać albo naciskając na odpowiednie miejsca gdzieś tam na gryfie gitary, albo tutaj na przykład zatykając we flecie odpowiednie otwory, w ten sposób zmieniamy długość podstawową tego generowanego dźwięku i zmieniamy częstotliwość. Taka jest zasada działania wszelkich instrumentów i oprócz tej podstawowej częstotliwości pojawiają się jeszcze częstotliwości dodatkowe z różnymi amplitudami i to daje nam barwę dźwięku. Kolejny efekt akustyczny, proszę sobie zapisać, dudnienia. Dudnienie jest to efekt nałożenia się dwóch fal dźwiękowych mało różniących się częstotliwościami. I wyobraźmy sobie, mamy jedną falę Y1 od xt równa się a sinus omega 1 ten minus x przez v. Tak, to zrobimy tutaj sinusa i
minus x przez v. Przy czym omega 1 jest bliskie omega 2. No i jeśli nałożymy na siebie te dwa dźwięki zgodnie z zasadą superpozycji, obszar, w którym te dwie fale dotarną, będzie podlegał wychyleniu równemu sumie tych dwóch tutaj fal, czyli to, co usłyszymy, to będzie y od xt, to się równa y1 od xt plus y2 od xt, czyli jest to a sinus omega 1 t minus x przez v plus a sinus omega 2 t minus x przez v. No i musimy zastosować wzór, który już stosowaliśmy przy okazji interferencji, bo to jest ewidentnie interferencja tych dwóch fal, tak? Czyli stosujemy wzór znany z trygonometrii sinus alfa plus sinus beta to się równa 2 sinus alfa plus beta drugich cosinus alfa minus beta drugich. Teraz tak, to jest moje alfa. To jest moje beta. Zobaczmy, obydwa te kąty mają wspólny czynnik t minus x przez v, który można wyciągnąć przed nawias. A to, co się pojawi tutaj, to w sinusie to będzie omega 1 plus omega 2 podzielone przez 2, a w kosinusie to będzie omega 1 minus omega 2 podzielone przez 2. Czyli po zastosowaniu tego wzoru dostajemy następujące wyrażenie y od x t. To się równa 2a, zacznę od kosinusa. Kosinus i będzie omega 1 minus omega 2 przez 2 t minus x przez v. Razy sinus omega 1 plus omega 2 przez 2 t minus x przez v. Co my tu mamy? Otóż popatrzmy najpierw na ten sinus. Równanie fali, przy czym częstotliwość tej fali jest równa średniej arytmetycznej tych częstotliwości, które do nas dobiegają, a ponieważ te wielkości są do siebie zbliżone, więc słyszymy mniej więcej ten dźwięk, który normalnie jest tutaj nadawany. Ale przed tym sinusem znajduje się kosinus, który też zabiera tutaj czas, więc będzie to pewna funkcja zmienna zależna od czasu, stojąca przed sinusem, czyli będzie to amplituda tego sinusa. Ale zobaczmy omega 1 minus omega 2. Skoro omega 1 jest w przybliżeniu równa omega 2, to omega 1 minus omega 2 będzie wielkością jaką? Dużą, małą? No małą. Podejmujemy dwie wielkości niemal identyczne. Czyli tutaj mamy częstotliwość bliską zeru. Mamy tutaj czas, będą to pewnego rodzaju pulsacje. I te pulsacje będą amplitudą dla tego sinusa. Obrazek, który już nie jest dla Was zaskoczeniem, bo widzieliśmy to przy okazji zabawy z Pythonem i będziemy się tym jeszcze dokładniej zajmować. Czyli obwiednia to jest ten kosinus. I teraz drgania z częstotliwością omega 1 lub omega 2. Tak, czyli to jest ten dźwięk, który jest normalnie nadawany, tak? Czyli no, mniej więcej takiej częstotliwości jak nadawana i pulsacje, których okres jest tym większy, im mniej się te dwie częstotliwości różnią. I to można pokazać zarówno na dwóch kameletonach, tylko teraz w jednym z nich trochę zmienię częstotliwość drgań własnych. Słyszycie zmiany takie głośności? Ja to jeszcze tutaj pokażę, tylko niech przestanie dzwonić. Pokażę to tutaj w tym generatorze dźwięku. Mamy teraz obydwa kanały i w jednym zmienię